Dziś przepis ze starego zeszytu. Kiedyś nie wyobrażałam sobie bez tych ciastek świąt. Długo zachowują świeżość, nie wymagają przechowywania w lodówce. Nie znam osoby, która byłaby w stanie zjeść jedno i na tym poprzestać. Pomimo dużej ilości przygotowuje się je i piecze dosyć sprawnie, zazwyczaj zajmują 2, maksymalnie 3 blachy. Szczególnie sprawnie jest, jeśli dzieci pomagają w ich kształtowaniu. Gorąco zachęcam do przetestowania. Wszystkie składniki do ciasteczek powinny być zimne, wyjęte bezpośrednio z lodówki. Przesianą mąkę wsyp do misy miksera, dodaj pokrojone drobno zimne masło i drobno pokrojony smalec, cukier, puder, proszek do pieczenia, żółtka i sól. Całość mieszaj mieszadłem typu K na niskich obrotach, aż składniki się połączą i utworzą jednolite ciasto. Ciasto możesz przygotować również na stolnicy. W tym celu przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia wysyp na stolnicę, następnie dodaj pokrojone drobno zimne masło i zimny smalec. Całość posiekaj sprawnie ostrym nożem, tak aby masło i smalec były jak najdrobniejsze i prawie niewidoczne. W kolejnym kroku dodaj żółtka, sól i cukier, puder i całość ponownie krótko posiekaj. Następnie zagnieć najszybciej jak to możliwe. Z racji tego, że ciasto zawiera stosunkowo mało mokrych składników, na początku może się wydawać, że jest niemożliwe do zagniecenia, ale zagniataj cierpliwie, stopniowo składniki zaczną się łączyć. A jeśli będziesz mieć naprawdę duży problem z zagniataniem, możesz dodać 1-2 łyżki kwaśnej śmietany 18%. Gotowe ciasto uformuj w nieduży prostokąt, owiń folią i wstaw do lodówki na godzinę lub dłużej. Następnie wyjmij je z lodówki, ostrym nożem potnij na małe kwadraciki i rękami uformuj malutkie kulki, trochę większe od orzecha laskowego. Jeśli kulki mają być równe, odważ po 6-7 gramów ciasta na sztukę. Gotowe kuleczki wkładaj do miski i co jakiś czas kolejną partię wstaw do lodówki, tak aby uformowane ciastka nie ogrzewały się w trakcie formowania kolejnych. Im zimniejsze ciastka, tym mniej odkształcają się w trakcie pieczenia i tym bardziej kruche i chrupiące będą po upieczeniu. Nie musisz się martwić, że się posklejają. Jeśli ciasto jest dobrze schłodzone, uformowane kulki bez problemu zachowają swój kształt, nawet ułożone jedne na drugich. Kiedy wszystkie kulki są uformowane i czekają w lodówce, piekarnik nagrzej do 200 stopni bez termoobiegu. 2 blachy z piekarnika wyłóż papierem do pieczenia i gdy już piekarnik się nagrzeje, na pierwszej blaszce ułóż sprawnie ciastka, zachowując mniej więcej 2-centymetrowe odstępy. Zapełnioną blachę od razu wstaw do piekarnika, ciasteczka piecz na drugim poziomie od dołu przez 20 minut lub do jasno-złotego koloru. Pod koniec pieczenia pierwszej blachy wyjmij pozostałe ciastka z lodówki i zacznij układać je na drugiej blaszce. Upieczone ciastka od razu wyjmij z piekarnika i pozostaw na blasze jakieś 5-10 minut, aby przestygły. Następnie możesz je przełożyć do miski, a blachę wykorzystać do pieczenia kolejnej partii. W międzyczasie cukier, puder i kakao wymieszaj razem, przesiewając oba składniki do miski, aby uniknąć grudek. Mniej więcej 1/3 wystudzonych kartofelków umieść w misce. Posyp przygotowaną posypką i dokładnie wymieszaj, tak aby ciasteczka pokryły się nią z każdej strony. Możesz to zrobić mieszając też drewnianą łyżką, aby nie uszkodzić ciastek, albo spróbować podrzucania całości w misce do góry. Kiedy ciasteczka pokryją się już cukrem z kakao, przełóż je do drugiej miski i przygotuj kolejną partię. Jako alternatywę możesz je również polać polewą i obtoczyć w orzechach. W tym celu w garnku umieść wszystkie składniki polewy i całość rozpuść na wolnym ogniu, mieszając. Składniki zagotuj, następnie polewę odstaw do wystudzenia, mieszając od czasu do czasu, aby nie zrobiła się skórka na wierzchu. W wystudzonej polewie zanurzaj ciasteczka, obtaczając je z każdej strony. Nadmiar polewy lekko strzepnij i ciastka obtocz w orzechach. Gotowe ciasteczka układaj na blasze lub tacy, pozostawiając je do zastygnięcia. Ta ilość polewy wystarcza na całą porcję ciastek. Aby sobie ułatwić i przyspieszyć pracę, możesz przygotować większe ciastka. Smacznego!